No i ruszam w kolejną wyprawę. Tym razem jest to Hongkong, miasto, które potrafi jednocześnie zachwycić i przestraszyć. Przyleciałem tu z Tajlandii na kilka dni, żeby zobaczyć, jak wygląda życie w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Na start zamieszkałem w podobno najniebezpieczniejszej części Hongkongu, w maleńkim mieszkaniu o wielkości zaledwie 2 na 2 metry. Warunki były naprawdę ekstremalne. Później pojechałem do Makau, żeby zobaczyć, jak wygląda azjatycki odpowiednik Las Vegas. Odwiedziłem też jeden z największych kompleksów mieszkalnych na świecie, gdzie tysiące ludzi żyje na niewiarygodnie małej przestrzeni, w apartamentach przypominających klatki. Ten odcinek to podróż do miejsc, o których mało kto mówi, ale które pokazują prawdziwe oblicze Hongkongu. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczynam coś nowego. Zaczynam kręcić vlogi aparatem czy kamerą Sony Alpha 6400. Nie jest to oczywiście żadna reklama, dostałem po prostu ją jako prezent. Także zaczyna się nowe. Powiedziałem, że po osiągnięciu 1 000 000 subskrypcji skupię się na lepszej jakości, na lepszym sprzęcie. Ala kupiła mi super prezent. Także zaczynamy. Właśnie ruszam do Hongkongu, następnie pojadę do Makao. Ja mam przygotowany fajny pomysł na fajne odcinki, także śledźcie na bieżąco. Dobra, jestem już na lotnisku. Powiem Wam, że kierowca był taki świr, że po prostu szok. Nie dość, że miał taki stary, naprawdę stary motorek, jeszcze na biegi nawet to się sumienia, to wszędzie się dało 100 na godzinę. No, przyznam, że trochę się spociłem z nerwów. W Hongkongu byłem 2 razy w sumie. Raz byłem w 2013 może, czyli byłem 13 lat temu, a później byłem w 2019, gdzie były naprawdę ogromne zamieszki wtedy. Grzesiu, możesz wstaw teraz fragment z tego blogu, co wtedy nagrywałem o tych zamieszkach w Hongkongu, co wtedy się działo. Wtedy było naprawdę grubo. Rzucili taki granat, co się rozpylił od razu z dymem białym i wszędzie teraz jest gaz. Opowiem Wam, że nie jest lekko, a to zaraz samolot do Polski odlatuje stąd gdzieś. Usłyszałem, o tu jest lot, dokładnie. Czyli to sami Polacy teraz stoją. Ciekawe, który z moich widzów. Cześć! No i już macie. No i jestem w Hongkongu po raz 3 w swoim życiu. Ale się spotkałem kolegę w ogóle, z którym wiele lat trenowałem w Tiger Muay Thai. I jesteśmy umówieni, że jak będę w czwartek w Makao, albo w środę będę, to się mamy zobaczyć. Zaprosił mnie na obiadek. Ja w ogóle się zastanawiam, co mi to wyjdzie z tego. Pamiętajcie, to dopiero będą moje pierwsze filmy nagrywane aparatem czy kamerą. Także dajcie mi czas się rozkręcić, bo w tym jestem totalnym amatorem. Dobra, pierwsza misja. Tu muszę iść na pociąg, który jedzie 24 minuty do miasta. No i dobra, powiedziałem, że mogę wziąć najpierw pociąg, nie muszę tu płacić, bo to się
będę mógł zapłacić, jak będę wysiadał. O jest. Raz, druga stacja, Kowlon. To jest mocne. Wysiadłem z metra. Jestem na jakimś zamkniętym osiedlu. Nie ma jak się stąd wydostać. Ja muszę sobie wyłapać jakąś taksówkę, to mnie stąd wywiezie może. Te budynki są ogromne. To jest niesamowite. O, możemy wejść. Stało się niestety tak, że nie zapłaciłem za taksówkę. Znaczy pan powiedział, że jak nie mam to, żebym wysiadł po prostu. Znaczy już na miejscu tutaj. Później się okazało, że nie da się płacić kartą. Dziwna akcja. Wszędzie się da, a tym bardziej w takim kraju jak ten. Bardzo dziwne. Ale to nic. Jestem na Temple Street. Idę coś zjeść. No i wychodzi na to, że już jestem trochę za późno. Bo już prawie wszystko pozamykane z tych takich typowo street foodowych bud. Ale ja już po drodze widziałem coś pysznego, także pójdę tam, a tu przyjdę jutro trochę wcześniej. Aż mi się teraz przypomniało, jak byłem tutaj ostatnio. Normalnie i tak wróciło to w głowie. No i tak. Mój obiadek wygląda całkiem nieźle, nie powiem. Muszę się nauczyć ustawiać te nogi. Karczek. Ale tak mi się wydaje, że to karkówka. Przepyszna. Tutaj zatrzymuję się pierwszą noc. No i tak, i taki mój pierwszy pokój. Wchodzi ci od razu łazienka. Od razu pokój. Nie ma źle. Bo i tak przy tym, co wam chcę pokazać, co się tu dzieje w Hongkongu, to ten pokój jest naprawdę duży. 5 dni mnie tu czekam. 4 dni Hongkong, 1 dzień Makau. Że Makau będzie po środku oczywiście. W ogóle mieszkam na dzielnicy, gdzie wszędzie dookoła są jakieś podejrzane salony masażu. Nie uwierzycie. Co chwilę dziewczyny ich zapraszają na masaż. A mówią, że to tylko w Tajlandii tak jest. Nie. Nie tylko. Ale o tym też będzie tutaj w jednej części trochę powiedziane. O tym, jak tutaj wygląda. Jak niby niczego tu nie ma. Takie rzeczy jak, wiecie, prostytucja, narkotyki. No, mafia to wiadomo, że jest chińska. No, ale to jest taki mocny temat tutaj. Dobra, wychodzi na to, że jestem na dzielnicy, gdzie są same obrazki i jakieś meliny. Także z tego miejsca trochę nagram w innym odcinku. A ten odcinek będzie o miejscu, w którym będę spał jutro. Miejscu, które jest uważane za najbardziej niebezpieczne miejsce w całym Hongkongu. A co jest najciekawsze, że będąc tutaj 2 razy, spałem tam 2 razy. Wiecie, za każdym moim pobytem tutaj tam spałem, ponieważ tam były najtańsze noclegi. A nawet nie wiedziałem, że to miejsce jest właśnie uważane za najniebezpieczniejsze w całym Hongkongu. Chodzę, a to nie bardzo jest co robić, bo jestem w takim miejscu, jakbym chciał pojechać kawałek dalej, to już jest za późno na taki piękny pokaz świateł wieczorem, ale to już było, chyba było, że jest
jest dość późno, także spadam, a jutro trochę więcej. No, ja już jestem w pokoju, właśnie się rozpakowuję. Suple adezowne oczywiście muszę mieć ze sobą. Ale moi drodzy, już niedługo zbliżają się święta. Myślę, że książka Moja ucieczka jako prezent, jako dodatek do prezentu świątecznego będzie naprawdę świetna. Jest to książka o ciężkich chwilach, świetnych podróżach, spełnionych marzeniach. No, myślę, że każdy, kto ją czytał, podobała mu się i myślę, że naprawdę bardzo warto ją polecić i no, kupcie, po prostu. Na dole znajdziecie link, a jak nie to strona www.podróżewojownika.sklep.pl, oczywiście bez polskich znaków. Polecam serdecznie. Ja właśnie zjem sobie magnes na spanie. Polecam bardzo jeść magnes na spanie, ponieważ uspokaja Was i się dużo lepiej śpi. I przygotowuję jakiś plan na jutro, jak zobaczyć najwięcej i jak najwięcej Wam pokazać. No, dziewczyna już w robocie od rana. Tutaj co kawałek gdzieś stały. No, zbieram się i właśnie ruszam do kolejnego miejsca, w którym się zatrzymam, czyli Changi Mansion. Miejsce, które jest owiane złą sławą w Bangkoku, ale troszkę więcej w Bangkoku, w Hongkongu, ale troszkę Wam powiem później. Wczoraj zająłem się troszkę szukaniem też informacji o miejscu, w którym dzisiaj będę nocował. No i powiem Wam, że grubo, naprawdę grubo. I tak było tu jeszcze jedno gorsze miejsce, które po prostu zburzyli. No bo tam to już było miasto w mieście, chociaż ludzie o tym budynku, w którym dzisiaj będę spał, w którym się zatrzymuję, też mówią, że to jest getto w środku świata, czyli getto, które jest po prostu w samym środku Hongkongu, w którym można kupić narkotyki, można kupić paszporty, można się zatrzymać bez tego, żeby ktokolwiek sprawdził, czy jesteście tu legalnie, czy nielegalnie. Ludzie nie będą zadawać nam za wielu pytań. Dlatego to miejsce jest tak znane w całym Hongkongu. Wielu nalotów policji tam było i jest cały czas. Ciekawe. I to jest też najbardziej znane miejsce wśród backpackersów. A też dlatego, że jest najtańsze w całym Hongkongu. W samym budynku znajduje się 100 różnych hoteli. Hoteli raczej to jest za dużo powiedziane, ponieważ to są apartamenty, które są przerobione na mikropokoje. Zobaczycie, jak malutki będzie mój pokój. No i ludzie tam za naprawdę małe pieniądze mogą się zatrzymać lub po prostu schować. Na śniadanko przyszedłem sobie zjeść coś, co jadłem już wiele razy w życiu. Mięsko, czekajcie, bo muszę się jakoś ogarnąć z tym. Dobra, rybka, sosik na tym, słodki, taki słodko-sojowy, można tak powiedzieć, taka mieszanka i do tego wieprzowinka. Taka bardzo cienko skrojona. W innych miejscach na świecie też to dużo jadłem, bo ja po prostu to lubię. Lubię mieszankę tego sosu sojowego z tym słodkim. Co ciekawego o Hongkongu, moi drodzy, jest to miasto-państwo, które w końcu i tak będzie przejęte przez Chiny. Później Wam powiem dokładnie w którym roku. Miasto, które należało do Brytyjczyków, czyli jest to była kolonia brytyjska. Dlatego bez problemu porozumiejecie się tutaj po angielsku, a dodatkowo ich językiem jest kantoński, nie mandaryński, żebyście wiedzieli. To jest ta różnica. Jestem tu trzeci raz, mega się cieszę. Myślę, że moje filmy głównie będą polegały na pokazywaniu ładnych rzeczy i jedzenia, bo przyjechałem tu jeść. Co do cen w Hongkongu, to jak na razie tu gdzie wydawałem
pieniądze na coś, no to tanio nie jest. Teraz za to śniadanie zapłaciłem 40 zł. Jakbyście chcieli to tak przeliczyć sobie mniej więcej po ile jest to złotówka, to 2 hongkongskie dolary. Hongkong przez ponad 150 lat był kolonią brytyjską, aż do 1997 roku, kiedy został przekazany z powrotem pod zwierzchnictwo Chin. Oficjalnie funkcjonuje jako specjalny region administracyjny, co oznacza, że nie jest zwykłym chińskim miastem. Ma własne prawo, walutę i granice imigracyjne. Zgodnie z zasadą jeden kraj, dwa systemy, Hongkong miał zachować szeroką autonomię, choć w ostatnich latach wpływ Pekinu wyraźnie rośnie. Mimo tego jest to jedno z najbardziej kosmopolitycznych miejsc świata, pełne drapaczy chmur, kultury i zachodnich wpływów. A co ciekawe, ponad 70% powierzchni Hongkongu to zielone tereny i góry, choć kojarzy się głównie z betonową dżunglą. No i tak, w 2019 roku dochodzi tutaj do dużych protestów. Ludzie protestują, oni nie chcą tego, żeby Chiny naciskały. Ja akurat tutaj byłem, był to duży przypadek, że tu byłem, ale mogłem zobaczyć, jak te protesty wyglądają. Jeśli zapytacie się kogoś z Hongkongu, czy uważa się za Chińczyka, czy obywatela Chin? Nie. Oni mówią, że oni są z Hongkongu, a nie z Chin. I tak jest. Kiedyś miałem taką sytuację, że jak byłem w takeawayu w Anglii i pytam się pani, czy ona jest z Chin? Ona mówi, nie, nie jestem z Chin, ja jestem z Hongkongu. Tak to wygląda. Oni są dumni z tego, że są właśnie stąd. No, powiem szczerze, że widziałem, że będzie około 20 stopni, ale ogólnie w Chinach na przykład w tym momencie jest już zimno, dość zimno. I myślałem, że tutaj to takie będzie średnie 20 lat, to naprawdę ciepło, że zaraz trzeba iść się rozebrać i żałuję, że aż nie wziąłem sobie krótkich spodenek. Co ciekawego, jak byłem tutaj parę lat temu, nie można było tutaj kupić rzeczy podrobionych, nie było żadnych podróbek, tak jak w przeciwieństwie do innych miast w Chinach. Dlatego Hongkong tym się wyróżnia, że tutaj były tylko same oryginalne rzeczy. Jak jest teraz? Nie wiem, się okaże. No i jestem już, Changi Mansion. Zaraz wam pokażę, co tutaj jest. Przed chwilą proponowali już mi kokainę, proponowali mi zegarki. Oczywiście like original, czyli eleganckie kopie. Tak, co do samego budynku, tak jak wam mówiłem, jest nazywany gettem ze względu na to, że bez problemu można się w nim ukryć i nikt nawet nie będzie wiedział, że jesteście nielegalnym imigrantem tutaj. Ludzie o nic nie pytają, ważne, żebyście płacili za nocleg. Pokoje, kiedyś ładne apartamenty, teraz każdy ten apartament przerobiony na mikropokoje hotelowe. Czyli macie takie, że zaraz wam pokażę, jak wyglądają. Co ciekawe, ja tu naprawdę już byłem, już wiem, jak to wygląda. Także wiem, czego mam się spodziewać, ale przyznam szczerze, że jak przyjechałem pierwszy raz wtedy, to byłem bardzo zaskoczony. Kiedyś było to miejsce, to wybudowali w 60 roku, tak jak wam mówiłem. Było to miejsce, gdzie zatrzymywali się żołnierze. Też podczas wojny. W Wietnamie jak była. I później to przerobili po prostu na to getto. Tutaj w tym miejscu połączone 5 są budynków, 100 hoteli zrobionych, bardzo tanich, najtańszych w całym mieście. Nigdzie taniej się nie zatrzymacie, o jak tutaj. Dobra, muszę znaleźć windę. Tutaj, żeby dostać się do swojego pokoju, trzeba jechać windą. Możecie zobaczyć, jaka jest kolejka do windy. Stoi pan, który pilnuje. Teraz ogólnie tu jest czysto bardzo. Są windy. W windzie możecie zobaczyć kamerę. Ze względów bezpieczeństwa one są porobione. Bo kiedyś w tych windach dochodziło do napaści, do kradzieży. I też gorszych rzeczy. Teraz jeśli widzicie, że coś w windzie się dzieje, no to nie wsiadacie. Macie dokładnie w środku oznaczone
jaki blok. Macie A, B, C, D, E. Tutaj byłem pod A, a mój hotel znajduje się na E, czyli na E. Dobrze, że tak jest, bo powiem wam, że nie byłoby lekko tego znaleźć. Jedzonko z Indii. Nie no, ale być w Hongkongu to trzeba typowo ich jedzenie jeść, bo jest tak pyszne. Jest zupełnie inne niż normalne chińskie jedzenie. Czuć, że jest to bardziej pod Europejczyków. No myślę, że tak mogę powiedzieć, no bo przez tą kolonię brytyjską i dużo lepiej to smakuje, przynajmniej mi. Zastanawiam się też, jakie jedzenie będzie w Makao, jak tam pojadę za 2 dni, ponieważ tam była kiedyś kolonia portugalska za to. Macie tu fajnie rozpisane wszystko, jaki hotelik na jakim piętrze. Popatrzcie, tylko w tej klatce ile tego jest, jak dużo. Ja akurat na 13 piętrze Mandarin House. W jednym windzie macie parzyste, w drugiej nieparzyste numery. Żeby łatwiej było dla ludzi, ponieważ bardzo dużo ludzi jeździ. Jest kamerka ze względów bezpieczeństwa. I zaraz wam pokażę mój pokój. To będzie hit. Ale jestem. Mandarin Guest House. No i tak wygląda mój pokój. Czuję się, jakbym spał w łazience. Łóżko, wejście do pokoju i tylko pokażę wam, jak wygląda toaleta. Właśnie, bo to jest właśnie specyfika tych miejsc tutaj. Żeby nie tracić miejsca, toaleta, umywalka i prysznic. Jak chcecie wziąć prysznic, i tak się kąpiecie. Nie można zmarnować ani centymetra. Ale to jest nic. W jednym z odcinków pokażę wam Coffin Apartment. To są najmniejsze apartamenty świata, które są tak naprawdę klatkami. Nie klatki albo trumny, to jest i tak nazywane i tak. Ludzie mają po prostu łóżko, metr nad łóżkiem miejsca i wszystko jest zamknięte w klatce. I ludzie tak tu żyją. I wynajęcie takiego czegoś czasem to nawet $300. Za ten pokoik tutaj, za raczej łóżko w łazience, zapłaciłem 95 zł. Wiatraczek zamiast klimatyzacji. Tylko łóżko i łazienka z toaletą. Hotel ogólnie wygląda tak. Tutaj pani siedzi na recepcji. Parę pokoików porobionych. No i nic, ruszam dalej. Idę teraz przejść i pokazać wam, co pięknego tutaj jest w okolicy. A później pojadę do Kowloon Wallet City, czyli miejsca, które już nie istnieje. Teraz tam jest zrobiony park, ale jest też matryca, żeby pokazać wam, jakie czekajcie, jak to powiedzieć, osiedle, miasto znajdowało się tutaj. 50 000 ludzi tam żyło. Panowało tam totalne bezprawie. Nic, policja nie mogła sobie z tym poradzić. Brytyjczycy sobie nie mogli sobie poradzić. To, co się tam działo, to naprawdę szok. Wstawię wam też zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Może, Grzesiu, znajdziesz jakieś filmy gdzieś na internecie, żeby też pokazać. Wstaw to film, bo to jest bardzo ciekawe. I wstaw jakąś ciekawostkę, historię tego miejsca i ten Kowloon Wallet City się to nazywało, także na pewno coś znajdziesz na internecie. Kowloon Walled City było kiedyś najbardziej zaludnionym miejscem na świecie. Ponad 35 000 ludzi żyło tu na powierzchni jednego boiska piłkarskiego. Było to miasto bez prawa, pełne wąskich korytarzy, zakładów rzemieślniczych i mieszkań wielkości szafki. Światło słoneczne prawie nie docierało do środka, a całe życie toczyło się w labiryncie przejść szerokich na zaledwie 1 metr. Mimo chaosu, mieszkańcy stworzyli tutaj własną, samowystarczalną społeczność, gdzie działały sklepy, szkoły, gabinety dentystyczne i restauracje. W latach 90. miasto zostało zburzone, ale do dziś pozostaje jedną z największych legend Hongkongu.
wyjście z budynku. Bardzo niedaleko tego miejsca znajduje się Promenada Gwiazd, czyli najbardziej znani aktorzy, ludzie w ogóle w Hongkongu. I jest też tam statua Bruce'a Lee, którą właśnie pójdę zaraz zobaczyć. Na promenadę ogólnie bardzo warto iść wieczorem, jak jest pokaz świateł, bo wygląda to niesamowicie. Ja oczywiście dzisiaj tam będę, to wam pokażę, ale to już raczej nie w tym odcinku. Co do samej komunikacji, jak się tutaj przemieszczać po Hongkongu, no to oczywiście autobusy piętrowe, które zostały tu po Brytyjczykach. Takie same jak w Anglii, w Anglii, czekajcie, no gdzieś jeszcze były w różnych, ale to są typowo angielskie autobusy. Macie bardzo dobre metro, są tramwaje też, tylko w innej części. Bo jestem tutaj na Kowloon. Dalej jest wyspa Hongkong, na którą pojutrze pojadę, bo jutro jadę do Makao. No i taksówki oczywiście. Czy działa Grab, Uber albo Bolt? Jeszcze nie sprawdzałem. Dopiero sprawdzę później, jak na razie chcę jak najwięcej chodzić. Uwielbiam zwiedzać tak, że po prostu chodzę. No i przed Państwem wyspa Hongkong. Tam będę zwiedzał któryś z kolejnych dni. Na górze piękny punkt widokowy na całe miasto, na który też oczywiście pojadę. A wieczorem niesamowity pokaz świateł tu jest. No i tutaj możecie zobaczyć dłonie znanych ludzi. Co kawałek jakieś są. Właśnie wszyscy mi się wpychają pod kamerę. Normalna akcja tutaj. No i jest wielki mistrz sztuk walki, który pochodził właśnie z Hongkongu, czyli Bruce Lee. Bądź jak woda, mój przyjacielu. To było najważniejsze, żeby potrafić się dostosować do każdych warunków walki. Co do samego Bruce'a Lee, to najważniejsze, że urodził się w 1940 roku, zmarł 33 lata później. W niewyjaśnionych okolicznościach, niby miał obrzęk mózgu, ale wiele osób nie wierzy w tą wersję. Bruce Lee był naprawdę niesamowitym człowiekiem, wizjonerem. Urodził się w San Francisco, ale wychował w Hongkongu, gdzie jego ojciec był wielką sławą tutaj. No i co? Znany jest z tego, że zrewolucjonizował kung fu, pokazał ludziom na świecie, czym jest kung fu. Przed Bruce'em Lee nigdy kung fu nie było tak znane na świecie. On tak spopularyzował to właśnie na świecie. Wielka legenda, naprawdę wielka legenda. Pamiętam, jak byłem młody, czytałem książki właśnie Bruce'a Lee. Jest taka jedna książka nawet z jego technikami Jet Can Do. No i on zawsze mówił: przyjacielu, bądź jak woda. Zawsze trzeba się dopasować do każdych warunków walki. Trzeba być wszechstronnym wojownikiem. Co oznaczyło samo Jet Can Do? Jet Can Do to była droga uderzającej pięści w przetłumaczeniu. I on właśnie chciał zrobić uniwersalny system sztuki walki właśnie, która była dopasowana totalnie do tego, żeby walczyć z każdym przeciwnikiem. Było to połączenie wszystkiego razem. I żeby nie było to za bardzo sztywne. Tak jak macie teraz MMA, Mixed Martial Arts. Co ciekawe, Bruce Lee był jednym z nauczycieli Chucka Norrisa. No, każdy wie chyba, kim jest Chuck Norris. W ogóle są to takie ściemniacze, nie wiem skąd oni mogą być. Albo India, albo jakieś Rumuny, nie wiem. Są na jakichś
tak i tak wyglądają. I powiedzą, oh my brother, you're very lucky, I see your mantra, you're very lucky, I can help you be more lucky. A spadaj. Okej. I poszedł. Tutaj myślę, że jakiegoś debila znaleźli. Nie ma. W ogóle tam pod pomnikiem Brusali, wiadomo, każdy robi jego pozycję. Ja go robię. Sam kiedyś miałem takie zdjęcie. No teraz nie mam, ale kiedyś takie robiłem. Dobra, jadę teraz do tego Polon Wallet, tak. Do tego największego, znaczy już nie ma tego, bo to wyburzyli. W 90 którymś roku, na miejscu wam dokładnie powiem, bo teraz jest takie jakby muzeum zrobione i park. Ale to było takie największe getto świata, w ogóle w jednym miejscu, połączone budynki wszystkie razem, 50 000 ludzi żyło własnym życiem. Nikt nie mógł tam nic zrobić, bo takie rzeczy się tam odwalały. No aż w końcu się zdecydowali, to zburzyć. No, idę na metro. No i tutaj się wchodzi do miejsca, w którym można zobaczyć, jak to tu kiedyś wyglądało, zanim zburzyli to osiedle. Tutaj możecie zobaczyć matrycę tego, jak tutaj wyglądało. Budynki rosły oczywiście bez zezwolenia niczyjego. Tutaj panowało prawo ludzi, którzy rządzili tam. Ale sąsiedzi i ludzie wypowiadają się, że było całkiem bezpiecznie, jak oni tam mieszkali. Chociaż oczywiście rządziły to triady, czyli chińska mafia. Budynki rosły naprawdę w szybkim tempie. Na powierzchni 2,6 hektara mieszkało około 50 000 ludzi. Było to najbardziej zagęszczone miejsce mieszkalne w dziejach w ogóle ludzkości. Takie prześwietlenie tych budynków, jak to wyglądało. Były mieszkania około 10 do 20 metrów. Bardzo duża liczba ludzi tam mieszkała. No i można było sobie po prostu z budynku do budynku przychodzić, z budynku do budynku. Nie podlegali oni tutaj żadnemu prawu ani brytyjskiemu, ani chińskiemu. Nie było policji, urzędów, kontroli. Wszystko żyło własnym życiem. Co ciekawego, jeśli ktoś mówi, że to było osobne państwo, miasto, które było położone tutaj w Hongkongu. To jest prawda, ponieważ ci ludzie byli samowystarczalni. Oni tutaj mieli fryzjerów, dentystów, rzeźników, sklepy, szkoły, przedszkole. Wszystko znajdowało się w jednym miejscu, które nie podlegało totalnie nikomu. W 87 władze Hongkongu, wtedy jeszcze brytyjskie, wtedy jeszcze to była kolonia brytyjska, podjęły decyzję o wyburzeniu tego. W 94 to wyburzyli. No i powstał w tym miejscu park. Zresztą ciężko sobie to wyobrazić, co to tu było wtedy. Tam podobno korytarze były bardzo wąskie, żeby nie tracić miejsca, miały po 60 cm. Światło dzienne do wielu miejsc w ogóle nie dochodziło. Ale musiał być mrok. Musiało to być naprawdę bardzo ponure miejsce. Aby zrozumieć, jak niewiarygodnie gęsto żyli tu ludzie, warto porównać to miejsce z innymi miastami. Weźmy choćby East Village w Nowym Jorku, na Dolnym Manhattanie. To gęsta dzielnica, pełna zabytkowych kamienic i dużych budynków mieszkalnych, w której według spisu powszechnego z 2010 roku mieszkało nieco ponad 44 000 osób. To daje zagęszczenie większe niż średnia dla całego Nowego Jorku, a Nowy Jork jest najgęściej zaludnionym miastem w Stanach Zjednoczonych. Porównajmy to teraz z Kowloon Walled City. W 1987 roku badania wykazały, że żyło tam 33 000 mieszkańców. Niektóre szacunki mówiły nawet o 50 000 ludzi stłoczonych w tej samej przestrzeni. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, jak mały był obszar tego miasta.
Jego gęstość zaludnienia była absolutnie rekordowa, niespotykana nigdzie indziej na świecie. Dobra, teraz żeby pozwiedzać troszkę więcej, musiałem poczekać w kolejce na swój bilet. I co tu w środku jest, to szczerze mówiąc nie wiem, bo nie sprawdzałem, dlatego... A tutaj po prostu są porobione takie ładne miejsca, żeby sobie pozwiedzać, jakieś foty porobić. Tak, takie ładny park po prostu. Okej, dobra, idę teraz film zobaczyć, w którym jest pokazana właśnie historia tego miejsca całego. Będę musiał to z telefonu nagrywać, bo aparatem trochę przypał. Pokazane, jak wyglądały biznesy. Tutaj smażyli kulki. A, kulki rybne. Patrzcie, to ryby były przerabiane. To takie do zupy dają. Tutaj dentysta. Wszystko mieli. No i samowystarczalni. O wow. Tutaj jest pokazane, jak to wyglądało. Obok lotnisko właśnie jest. Dlatego budynki nie mogły mieć więcej niż 14 pięter. Patrzcie, jak tu jest pokazane. Tutaj pani szyła na maszynie, a tutaj miała swoje łóżko i tutaj żyła. I to było całe jej mieszkanie na przykład. Tutaj była naprawa elektroniki. Szok. I tak wyglądała. Tu była jakaś kawiarnia mała. Tu restauracja. Tutaj robili mięsko. Wiadomo, gęś. Wołowinka. Ale to jest mocno zrobione, masz szok. Odwzorowane jest to po prostu idealnie. Chiński styl taki. Hongkongski styl, sorry. Bo ktoś mógłby się obrazić za to, co powiedziałem. Tutaj fryzjer. Uważam, że to miejsce jest takie must see, żeby zobaczyć w Hongkongu, bo dokładnie pokazuje tamte czasy. Pokazuje to, jak wyglądało to miejsce, jak wyglądało właśnie Kowloon Wallet City. Wiadomo, to jest teraz światło, tam podobno światło nie docierało, tam było cały czas ponuro. Ale świetnie to jest zrobione. Właśnie tu jest pokazany też fragment tego Memories of Wallet City Resident. Czekajcie, pokażę wam, bo tu jest fajne zdjęcia są. Jak były wąskie uliczki. Tutaj balkony, wszystko okratowane. Biznesy.
Patrol Team, 1980 rok. 3 razy dziennie patrolowali. Ale to byli chyba ludzie z wewnątrz, no bo tam było powiedziane, że nie było policji. Dobry klimacik, naprawdę dobry. Będziecie w Hongkongu? Przyjedźcie tu to zobaczyć. I w ogóle jest film o tym przygotowany. Dzisiaj sobie go muszę oglądać. To będzie mi jeszcze lepiej, będzie mi to lepiej, jeszcze bardziej zobrazować, co to się tu działo. A tutaj jeszcze resztka z tego, co zostało po tym, jak wyburzyli. W ogóle przyjechałem do Hongkongu i mówię sobie, cały czas będę jadł. 17 jadłem tylko śniadanie. Ale nic się nie martwcie. Nic się nie martwcie, bo to wszystko ma jakiś cel. A moim celem jest to, żeby nagrać odcinek o jedzeniu i o street foodzie, bo street food w Hongkongu to jest po prostu inny wymiar. Dlatego sobie po prostu zostawiłem miejsca na to, żeby później móc naprawdę dużo zjeść. Rejs tym statkiem wieczorny przy pokazie świateł to 200 zł. Normalny w ciągu dnia coś ponad 100. A przepłynięcie z jednej strony na drugą 2 zł. Później wam pokażę, jak to zrobić. Dobra, ruszam teraz znowu na Star Avenue. Chyba tak. No, na drzewę. Bo o 19:45 nie, o 19:45 jest na tym najwyższym budynku show, a o 20:00 zaczyna się na wszystkich wieżowcach. Coś, co wam muszę obowiązkowo pokazać, bo to jest naprawdę wyjątkowe show, które pamiętam właśnie od pierwszego razu, jak tu byłem w Chinach. Teraz może to show nie będzie robiło takiego wrażenia na mnie jak kiedyś, ponieważ wiecie, no teraz w tych większych chińskich miastach, choćby takim Shenzhen, przecież to, co się dzieje wieczorem, to na większości budynków jest show zrobione. Ale i tak chcę wam to pokazać i chcę zobaczyć, czy teraz też będzie takie wrażenie robiło, jak kiedyś. Tutaj teraz życie w pełni. Już jest. Wszystko świeci dookoła. Powiem wam, że ja najbardziej miasta lubię w nocy. Jak wszystko fajnie świeci. A w tym budynku chyba cały czas na okrągło się coś dzieje. Dobra, muszę teraz jak najszybciej tam dojść, bo troszkę się zasiedziałem w domu, ale to nic. Na szczęście budynek, w którym mieszkam, jest w miarę blisko położony. A, dobra, Avenida de Stars, czy of Stars, tak to się nazywa, a nie Avenida Star. Już sobie wyobrażam, ile tam ludzi będzie, bo widzę, ile ludzi już tam zmierza. Ale spoko, gdzieś znajdę jakieś dobre miejsce, żeby jak najładniej wam to pokazać. Jeszcze 45 minut, a już wszędzie się ludzie zbierają. Mam nadzieję, że on przyjechał tylko sobie tutaj się pokazać, a nie, że tu będzie stał, bo mam najlepsze miejsce, nie chciałbym, żeby mi go zepsuł. Ogólnie można sobie wykupić też wieczorne oglądanie pokazu na takim jachcie. No, całkiem niezły. I jedna za drugą płynie. Wszystkie się będą za chwilę ustawiały, bo zaraz się zaczyna.
Nie no, to w porównaniu do innych chińskich miast teraz, co się tam dzieją, te pokazy wszystkie na wieżowcach, jak to świeci, choćby w Shenzhen, to jest, nie wiem, jakby się coś popsuło, albo coś nie działało. Ja w ogóle przez dłuższy czas się zastanawiałem, czy to się w ogóle już rozpoczęło. No w 2012 roku czy 2013, jak byłem pierwszy raz, to może to robiło wrażenie. Teraz żadne. Nie no, teraz to był stracony czas, totalnie. No, ja w ogóle mogłem przyjść, zrobić zdjęcie i pójść dalej, a nie siedzieć tu. Ile? Godzina. No ale nic, ruszam dalej. Patrzcie, jaki naszyjnik ze świniami. Złoty. Nie no, Pawłowi by pasował. Nie no, ale w ogóle mega rzeczy tutaj są ze złota porobione. Dobra, i teraz ostatnia ciekawostka, ostatnie ciekawe miejsce tego dnia. Jestem właśnie na Portsmouth Street. Miejscu, gdzie jeszcze możecie pooglądać fajne neony. Ogólnie neony znikają z ulic Hongkongu. Jest ich już naprawdę garstka. Ale na tej ulicy możecie jeszcze przejść, doświadczyć, zrobić fajne zdjęcia. Przejdę się tą ulicą i pokażę wam tyle, ile się da. Dlaczego neony znikają z ulic Hongkongu? Jak po prostu to jest coś, jeszcze po prostu kojarzą tę ulicę nocą, to światło, te różne napisy. No ze względu na to, że wymieniają na LEDy, czyli na nowsze, ze względów estetycznych, ze względów takich, że władzom nie podobają się po prostu niektóre napisy, każą je usunąć, ze względów takich, że remontują niektóre dzielnice lub bloki, przy czym usuwają neony. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne, aż szkoda, bo to jest taki obraz Chin właśnie. Świecące ulice tymi neonami. Tutaj kolejne miejscówki jakieś ze street foodem. Zobaczymy, co tutaj mają. Kurde, to jest jakaś skóra, nie wiem, co to w ogóle jest. Tutaj jest flag kurzy na pewno z tyłu. Pamiętam, jak to Janek jadł na Filipinach. Hello! Jak to w każdym takim azjatyckim miejscu, w tej części Azji oczywiście, na każdym rogu jedzenia, ale tutaj to jest po prostu miejsce koło miejsca. No tak jak praktycznie jak w Bangkoku, chociaż nawet nie wiem, czy nie trochę więcej. No i wszedłem na dzielnicę Mong Kok. Wcześniej chyba powiedziałem Mong Kong, ale to jest Bangkok. Idę właśnie teraz na Ladies Market, bardzo znany market tutaj. Nie wiem dla pań, ale i tak się przejdę zobaczyć, bo panie mnie też oglądają. Tu będą mogły zobaczyć, co można tam znaleźć. Kolejna rzecz, której trzeba spróbować, jak się jest w Hongkongu, to jest bubble tea. Mleczna herbata, herbata z mlekiem, z takimi czarnymi kulkami. Także biorę jedną i próbuję. Co to za masaże tam są? Ciekawe. Dobra, dostałem swoją herbatkę. Jakbym sam cukier był. Fajnie było spróbować, ale niestety muszę to wyrzucić. Co jakiś kawałek. Są też takie punkty z maszynami, że możecie sobie wyciągnąć jakąś taką pierdołę. I powiem wam tak.
Pewnego fenomenu takich miejsc nie rozumiem. Wiele osób wrzuca i nawet za którymś razem, jak uda wam się to wyciągnąć, tracąc wiele pieniędzy wcześniej, po co wam to? Nie wiem, czy ludzie mają po prostu przyjemność z tego, że mogą powiedzieć, że wygrali. Może i tak. Wiadomo, no, każdy lubi wygrywać. Po co komu takie pierdolę, taka mała zabawka? I tak to się wrzuca do szafy, to leży, albo w ogóle się zapomina, że to ma. Taka jest prawda. No i wracam już do swojego Changqing Mansion. Zamykają to wszystko. Kraty. Wszystko pozamykane i teraz każdy już do domu. Bardzo fajny dzień w Hongkongu. Bardzo produktywny. Zobaczyłem dużo fajnych rzeczy. Zadowolony jestem. Mam nadzieję, że wam też się podobał ten odcinek. Wszyscy są Afryka, India, Bangladesz. Salam alaikum. Wszędzie ziomy moje. Hello, namaste. Muszę też wszystkich umiem przywitać. Teraz szacunku po prostu. Ja i zawsze się cieszę. Dobra, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Na razie.